Jestem na wieży kościoła świętej Anny w Garaciko. Kolejne miasteczko takie w stylu kolonialnym, dawniej bardzo ważny port. Nie wiem ile było schodów, ale zaraz będę oglądał widoki. Jest to pierwsze miejsce, do którego wszedłem, bo za chwilę zamykają, więc stąd zobaczę, gdzie pójść dalej. Bardzo mi się podoba to, że wykorzystywali drewno. Dużo drewna w kościołach, zdobione belki, sufity, wszystkie ołtarze drewniane. Wygląda po prostu super. Czasem jest heban w użyciu, a czasem jakieś inne lokalne drewno. Naprawdę wygląda to przepięknie. Te zdobienia są cudowne. No to może nie jest najklasyczniejszy budynek, ale i tak widać, że elementy zewnętrzne, okna, balkony i tak dalej, wykonane z drewna i podrzeźbiane. Tam za mną jest morze, tam był port i przypływały statki, a tutaj Puerta del Tierra, czyli brama lądowa. Każdy, kto przypłynął do portu albo chciał wypłynąć z tej miejscowości, musiał przyjść z tamtej strony i pójść sobie nad morze do portu, albo odwrotnie, przyjść z portu i przez bramę wejść do miasta. Zostało tylko tyle, bo po wybudowaniu w XVI wieku tej bramy w XVII wieku wybuchł wulkan i tyle zostało. Za mną zamek San Miguel. Oczywiście nad brzegiem morza mógł służyć tylko do jednego, do obrony przed piratami. Natomiast nie z tego słynie ta miejscowość, nie z piratów ani z zamków, tylko z naturalnych basenów, które pokażę za chwilę, tam za zamkiem. No i jest zamek. I teraz chciałem pokazać, ale nie mogę. I zaraz powiem dlaczego. Tutaj wszędzie są te naturalne baseny. Po prostu wulkan wyrzucił lawę, uwięził trochę wody z oceanu po prostu pomiędzy kamieniami. Miasto tutaj dorobiło trochę ścieżek, nawet są drabinki i to są takie baseny, ale nie mogę ich pokazać, bo prohibido paso. Nie przejdziemy. Tu akurat nie wolno pływać. Tam nie wolno było wchodzić. Miasteczko nad brzegiem morza. A za mną konkret góra, konkret skała. Niezły klif. Idę zobaczyć, co tutaj się dzieje, że tyle ludzi. Nie no, fenomen. Postawił ktoś dwa takie kloce, jeden z dziurą, drugi z dwiema dziurami i po prostu nigdzie nie ma tyle ludzi do robienia zdjęć co tutaj. Wyciosane z marmuru. Wpływy portugalskie w architekturze, no to są te narożniki z kamienia. Natomiast
wpływy włoskie, pierwszych osadników włoskich, to są takie kominy. Tak mi wczoraj wytłumaczył znajomy. To przyjechało z Włoch. Niewiele jest tych kominów na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich. No ale tu akurat jeden jest. Jeden był również wczoraj w La Laguna, w San Cristobal de la Laguna. No, bardzo ciekawe. Ja głupi myślałem na początku, że to jakiś mały meczet. No ale to za małe na minaret. La Orotava. No i jestem trochę rozczarowany. Te wszystkie kościółki to albo muzea w środku i takie trochę jakby puste, wybebeszone, no albo takie wyglądają jakby były prawie opuszczone i tak nie za ciekawie w środku. No dobra, moje rozczarowanie trochę się zmniejszyło. Casa de los Balcones. Chyba najsłynniejszy budynek tutaj. Bardzo, bardzo rzeźbione balkony w dużych ilościach. No i ten typowy układ. Na dole było stajnie, były restauracje, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, potem piętro dla szlachty, no i na samej górze magazyn żywności. Tak mi to przynajmniej wczoraj tłumaczył Dani. W każdym miasteczku, w którym dzisiaj byłem, na placu głównym albo przy jakimś budynku rządowym, ratuszu, jeszcze scena, bo tutaj karnawał nie trwa do północy, do wtorku, przed środą popielcową do północy, tylko wydłużyli go sobie do pierwszej niedzieli po środzie popielcowej, więc jeszcze nie zdążyli wszystkiego uprzątnąć. No. Dobra, pora kończyć ten dzień, bo już się robi ciemno powoli. Kierowcy jeżdżą jak narwani, a ja też muszę wrócić jeszcze parę kilometrów do siebie. Znaczy nie do mnie, do mojej znajomej, do Cori. Może na dzisiaj wystarczy. Jutro będzie też jakiś, jeszcze jeden dzień, więc nadrobi się jeszcze architekturę, może teraz jakąś nowoczesną.